Rozpoczynamy się kolejny tydzień. Roszadowałem trochę auta, tego musiałem odstawić, tego jadę zawieźć zaraz na klimę. Za moment przyjeżdża Giulietta, jakiś tam serwis oleju, a w międzyczasie zanim przyjedzie, to jeszcze sobie wyjmę zawór dodatkowego powietrza w tym Golfie, bo ten Golf jednak nie działa tak jak trzeba. Zalewa go i później już nie chce odpalić. Także wyjmę sobie jeszcze ten zawór do sprawdzenia, czy to przypadkiem nie jest jego wina. Zobaczymy co dalej. Punciaczka zawiozłem na klimę. Teraz muszę oderwać się i zająć się tak tutaj tym serwisem. Alfa Romeo Giulietta, Multier, wymiana oleju i taka kontrola ogólna całości. Potem w drugiej kolejności muszę zrobić rozrząd i olej w tamtym abarcie. Później biorę się za montaż tych pięknych zacisków. Także dzisiaj dzień wypchany, a nie chciałem, żeby to punto bezproduktywnie się tutaj magazynowało, więc postanowiłem tak to zorganizować. Na koniec dniówki sobie odbiorę i będę miał dwie rzeczy jakby do przodu. Także małymi kroczkami jakoś to autko się ukończy. Idę teraz do chłopaków do hurtowni po filtry, jakiś olej, coś tam i zabieram się za robotkę. Zrobiłem małą roszadę. Tam Giulietta stoi już skończona. Jechałem sobie tym abartem na rozrząd i olej. I grzeję tego, bo jeszcze muszę zrobić jednego loga na 4. biegu na ulicy. Także tutaj sobie spuszczę olej i płyn, żeby się dobrać do rozrządu, a w międzyczasie sobie skoczę zrobić tego loga, póki nie ma ruchu. Taki jest na dzisiaj plan. Dobra, oliwka leci, to ja jadę zrobić tego loga. Lunch ogarnięty, więc zabieram się tutaj za rozbieranie tego pana. Płyn sobie spuściłem, oliwa już też jest spuszczona, bo olej też będę wymieniał. Więc po kolei teraz dolocik, osłona, poduszka i jedziemy z tematem. Wymieniłem pompkę, wymieniłem pasek, napinacz, wszystko jest ustawione. Mogę zacząć składanie. Rozrząd zrobiony, także wyjechałem sobie, przejechałem się jeszcze na próbę tym czarnym Amerykańcem. Jeszcze nie do końca mi coś tam gra. No. Jeszcze jutro będę coś go molestował, a dzisiaj zrobię tu porządek po tym bojowisku i biorę się za to R8, żeby to też poskładać i oddać. Zaciski już mam pozakładane, nożny tylny, ręczny, elektryczny z dwóch stron, z przodu również i wstępnie już sobie przepompowałem płyn, Równo z przodu jak i z tyłu, no wygląda to zacnie. także za chwilkę sobie jeszcze go odpowietrzę, tak już docelowo założę koła i jutro ląduje na ziemi, trochę go ogarnę, bo się przykurzył i można go zabierać. Kolejny dzień, trochę pada, co mnie troszeczkę smuci, bo miałem jeszcze dzisiaj pomęczyć tego czarnego abarta na drodze, ale może się gdzieś przetrze, zobaczymy. Odpalę sobie tego tutaj abarcika, wyjadę, żeby się grzał na dworze. Wczoraj udało mi się tu ukończyć temat, w sensie odpowietrzyć hamulce, poskładać koła, no, wygląda to fajnie. I dzisiaj muszę go opuścić z podstawek, no i może podjadę na mejkę naprzeciwko go trochę opłukać, bo troszkę się ukurzył. No i dzisiaj byłby do wydania, także dzisiaj to jutro i za chwilkę jeszcze też, jak już ogarnę temat R8, pojadę po DSG. Na Fajrant dzwonili mi, że geometria jest ok, klima jest napompowana i działa, więc fajnie. No, mam ten temat zamknięty. Kolejny z mojej checklisty. Ja się bardzo cieszę, że małymi kroczkami chociażby, ale ta checklista się pomniejsza. Jakieś pierdoły mi zostały, to będę mógł sobie wykasować teraz. Łyk kawy trzeba atakować. Zagrzeję tego do wentylatora. Później się wystudzi, uzupełnię płyn i będzie gotowy. Jest już karteczka na olej, wszystko powypisywane. Także że jest do sprawdzenia i wydania. A potem ten. Dobra, ten sobie chodzi, grzeje się, tamten sobie chodzi, grzeje się. Golf nawet jako tako odpalił, aczkolwiek musiałem mu pomóc gazem, przeparkowałem go. On czeka sobie na kolejkę do kogoś tam od kadżetroników, kogoś innego, bo nie do końca te wolne chodzą jak jest zimny, a jak go zaleje, tak już potem jest przerąbane, nie da się go odpalić. Przejadę się teraz tą R8, zobaczę czy hamulce działają i wskoczę na myjkę i go trochę opłukać. Dobra, przejechałem się kawałeczek dosłownie audiczką, wszystko gra, umyłem.
Rano sobie odebrałem ponciaka z klimy geometrii i wjechałem sobie nim od razu tutaj na środek, żeby zająć się wiązką, więc po kilku godzinach mamy godzinę 16 z hakiem, czyli powiedzmy, że tam po dnióweczce. Wiązka wygląda tak, czyli tą część mam już na gotowca zrobioną, tą sobie jeszcze celowo zostawiam do ostatniego momentu. Gdybym musiał tutaj zaingerować, żeby tego nie pruć, zrobiłem sobie tutaj takie złączki, dzięki którym będę mógł sobie odpiąć wiązkę i wyjąć ją razem z silnikiem, tak jak tam wcześniej wspominałem. Także tutaj to tak sobie będzie mniej więcej zainstalowane. Jutro część dalsza, czyli jutro tutaj ten kipisz cały jest przy EMU, muszę uporządkować. Zrobić też tam tą złączkę do ABS-u. No i w zasadzie pod maską miałbym z grubsza. Jeżeli zrobię to jutro i mocowanie do EMU, to będę mógł sobie tutaj już to wszystko poskładać. Osłonę jedną, osłonę drugą i przejdę do dalszych jakichś tam czynności i do kolejnego etapu. Także tak to sobie wygląda na dzisiaj. Zobaczymy, co się uda zrobić jutro. Dzisiaj od rana w zasadzie walczyłem z tym tutaj pacjentem. Ogarnąłem sobie część wiązki tutaj u góry przez kilka godzin. Kabelki zawsze zajmują dużo czasu. Jutro, kolejny dzień, będę walczył z wiązką tam. Na koniec zrobię mocowanie do EMU. No, tu podbojowiska część, ale coś tam się udało. Rano tutaj sobie go zagrzałem, płyn jest uzupełniony, ta 500 jest do wydania. R8 w międzyczasie też już wydałem. Odebrałem dzisiaj dwie paczki właściwie. Jedna to wspomaganie do Punto, tego czarnego. Został wymieniony ten oto czujniczek, skalibrowany, więc jest do zamontowania i prawdopodobnie jutro mi się to uda ogarnąć. Jeśli chodzi o drugą paczkę, to otrzymałem reflektory regeneracji z AP Regeneracja. No nie mam pytań. Wyglądają tak, jakbym je wyjął z pudełka, jakby były nowe. Ponieważ cały proces odbudowy tego auta potrwa miesiące, zabezpieczyłem go pokrowcem, bo właściciel sobie taki przywiózł, więc będzie mógł sobie tutaj najgorszy etap przetrzymać, czyli teraz jak się zepsuje pogoda. No i tak połowa tygodnia się nastała, wydaje. Tego będę kontynuował, czyli dzisiaj będę chciał zrobić porządek tutaj przy tych kablach przy EMU i zrobić do niego mocowanie. Za chwilkę jeszcze muszę tutaj pospawać otwory znajomemu mechanikowi, który usuwa klapy w dieslu. No i będę chciał pologować tego tutaj czarnego w końcu, bo wczoraj mi się to nie udało zrobić, bo brakło mi czasu. No ale dzisiaj to już muszę, niech coś tam idzie też do przodu. No i taki jest plan na dziś. Może uda mi się zamontować wspomaganie do Grande. To tak bliżej Fajrentu. Zobaczymy. Plan jest jak zwykle napięty. Więc ja sobie tutaj zrobię sobie kawę i do dzieła. Szara 500 została oddana. Teraz się przejadę tym czarnym. Mam takie nowe urządzenie do logowania. Ale silnik w miarę się zagrzał, więc jadę zobaczyć co to, czy coś tutaj tym logiem nowego wyłowimy. 500 zlogowałem sobie, że tam Łukasz mi popatrzy w te logi dokładnie, czy coś może on odkryje. Coś, co ja przeoczyłem, więc wracam do kabelków przy DSG. Będę chciał tutaj zrobić porządek względny. To, co położyłem wczoraj, no jakoś tam wygląda, no ale to, co jest powpinane już obecnie, no to muszę poskracać, poprzedłużać te kabelki, żeby to jakoś wszystko wyglądało po ludzku. Zmontowałem sobie to wspomaganie tutaj. Zrobiłem kalibrację kąta skrętu i te wszystkie rzeczy, bo oczywiście zaraz po montażu trzeba to sobie skalibrować. Błędów nie ma, parametry, siła skrętu 0, a przed kalibracją było 13 N i kąt skrętu, no kierownica może nie być idealnie równo. Jest 0, jest na wprost, jest na wprost. Także to jeśli chodzi o wspomaganie, te wszystkie plasticzki i tak dalej sobie poskładałem. Na jutro zostałoby mi tylko włożyć tą dolną osłonę i boczne, bo klient sobie zakupił nowe. I w zasadzie tyle. Punciaczek będzie, no jakaś jazda próbna oczywiście. Punto będzie do wydania. Także tyle tu jeśli chodzi o tego pacjenta. No ten czujnik był wymieniany. Natomiast jeśli chodzi o resztę aut, co ja dzisiaj jeszcze w ogóle robiłem. No głównie pracowałem tutaj przy wiązce. Zrobiłem sobie tu porządek, te wszystkie sidła powycinałem, poprzerabiałem. Nie izoluję jeszcze celowo do ostatniego momentu, bo czasami jest tak, że trzeba jeszcze coś poprawić, jeszcze trzeba jakiś przewód podłączyć, dołączyć, dodać. Już z doświadczenia wiem, żeby tego nie robić przed czasem, przed ostatecznymi ruchami. Mało kończy się ten króciutki tydzień. Jutro święto, w sobotę będę pracował. Co ja tu dzisiaj bym chciał porobić sobie, ponieważ już wiemy, co jest grane z tym trubkiem, a przynajmniej tak nam się wydaje. Więc dzisiaj będzie aktualizacja softu i zobaczymy, czy to pomoże.
Tego zaraz sobie podniosę, pooglądam od spodu i zamontuję osłonę i będzie gotowy. Tego chciałbym sobie tutaj poskładać. Akumulator, tu poskręcać już wszystko na gotowo. Pokrywa z tą DV-ką, z tym wszystkim podłączyć, poskręcać. Obudowa przekaźników. Tutaj wysprzątać cały ten burdel, który tu zostawiłem, sprawdzić olej, płyn i będę miał pod maską z grubsza gotowe do dalszych jakichś tam testów. Zostanie mi zrobić tu jakiś sporniczek, bo lekko, nie wiem czy to będzie widać, ale rusza mi się razem z przełącznikiem od kierunkowskazów, ponieważ to jest razem skręcone, więc będę chciał sobie jakoś to tak wymyśleć, żeby to tam gdzieś jeszcze od tyłu dokręcić do czegoś metalowego, żeby ten ruch skasować. No i poza tym muszę wymyśleć obudowę, czy stworzyć tą obudowę w sumie przełączników. Także to taki plan na dziś. Więcej ruchów jakoś nie przewiduję, bo i tak będzie ten dzień pewnie szybko leciał. A jeżeli zostanie wolnego czasu, to zrobię tu trochę porządku, bo strasznie ostatnio zapuściłem. Leżą części pod nogami, więc czasu będę musiał chyba sobie poświęcić któryś dzień. Zaraz sobie tu odpalę kalendarz. No, będę musiał sobie tutaj którąś sobotę poświęcić na porządki tą albo tą, bo jest straszny bałagan i w tygodniu no nie ma to opcji, żebym to zrobił. Kawa i do dzieła. No i w komplecie są tak, te dwie boczne osłonki i osłona dolna, bo te już są trochę zmęczone życiem, tu jest kawałek, takie tematy. Także tutaj to wszystko muszę zaraz zdjąć koło, odkręcić te boczne i to zacząć składać na nowych. W komplecie też były spinki i śrubki, także spoko, w sensie wkręty. Skręcam to. Oczywiście nie może być za różowo, takie odkrycie, także mam dodatkową robotę, trzeba wyjąć półośkę i wymienić osłonę. Dobra, nową osłonkę założyłem, nawet udało się coś dobrać, bo często jest problem, bo są różne kształty tych kielichów i katalogi bardzo często się mylą akurat w przypadku tego samochodu. No ale myślę, że tu będzie wszystko git, także już to zabieram się za montaż tego do auta. Przejadę się jazdę próbną, trzeba tutaj odbyć, czy coś nie puka, nie stuka, się nie dzieje. Półeczkę tam włożyłem, olej zalany, osłona założona, więc myślę, że jest git. Dobra, jadę się karnąć. Dobra, wjeżdża jeszcze łączniczek lewy, bo to z lewej strony stukało. Montuję, składam i na dwór. Od grubsza to jakoś tam wygląda. Mogę przejeżdżać na podnośnik, będę montować teraz. Muszę wspływać katalizator, bo za samochodem śmierdzi. Nie miał w DP-ku kata. No i padła teraz decyzja, że przy okazji jak już robię, to żeby to zrobić. Euro 3. To działam dalej. No i mamy sobotę, witajcie w sobotę. Plan na dzisiaj jest dość prosty. Za chwilkę sobie siądę do maili, bo coś tam w święto poprzychodziło, to poodpisuję. W pierwszym rzucie chcę zrobić sobie tu w moim punto, zaprojektować tą półoś lewą, bo do niej mam elementy, z których stworzę wzór. W tym pędzie całego tygodnia i jakimś takim, nie wiem, zamieszaniu. Nie zdążyłem przez cały tydzień zamówić sobie przegubów, właściwie to półosiek dawców części do strony prawej. Zrobiłem to dopiero wczoraj, więc pewnie przyjdzie poniedziałek, wtorek, bardziej wtorek. Może w tygodniu jakoś się uda, bo tam niby dużo pracy nie ma, żeby to sobie zaprojektować, ale to też tak jest może. Jeżeli by się udało, no to będę miał do końca przyszłego tygodnia obie półosie, spakuję, wyślę do zrobienia do firmy Motomax. Zrobili mi to z jednego wałka, jak gdyby, a nie łączone. Powiedzmy, że to byłby jakiś tam progres i po tym procesie produkcji tych wzorów do półosiek będę mógł sobie wyjąć silnik, obspawać obydwie podłużnice, wyjąć sobie trawers i wyciąć to, co mi jeszcze przeszkadza w nim, bo to jest akurat takie cięcie, którego na samochodzie nie zrobię, i zaspawać już takie elementy, które mogę, żeby go pozamykać. Jeżeli mi się tam uda to pozamykać, no to pojedzie do piaskowania razem z wahaczami, z drążkiem, z czymś tam, no i będę miał jakby zawieszenie w miarę ogarnięte. Poliuretany sobie już zamówiłem i one dotarły w czwartek albo w środę, już nie pamiętam. W każdym razie poliuretany już mam do przedniego zawieszenia. Aha, jeszcze mi zostanie, jak już powycinam te przeszkadzające mi elementy w trawersie, będę mógł zająć się w końcu tylną poduszką, bo w tej chwili nie mam na nią miejsca i muszę sobie w tym trawersie miejsce na to zrobić. A więc taki jest plan numer 1, że zajmuję się dzisiaj tą jedną półośką aż, ale zawsze to coś do przodu. Odpalę sobie DSG. W czwartek pojeździłem sobie nim jeszcze na Fajrant, ale raz mu się zdarzyło na przykład zgasnąć na światłach, co nie jest zbyt miłe, jeśli się jedzie automatem. Odpalę sobie go na zewnątrz, niech się grzeje, zobaczę, czy przypadkiem jak się mocno zagrzeje nie zacznie gasnąć albo coś takiego, bo chciałbym to jakoś wyczaić, o co chodzi. A potem biorę się za sprzątanie.
ponieważ mam tu taki bałagan, że no muszę to ogarnąć, bo już za chwilkę się nie będę miał gdzie ruszyć. Prawdopodobnie dzisiaj jeszcze przyjedzie do mnie Corolla, którą będę robił w najbliższym czasie, o której wam wspominałem. A w Corolli muszę wyjąć też silnik, bo silnik i tak będzie zakuwany, a skrzynię biegów muszę zawieźć do przeróbki na wersję ze szperą. I to jest właściwie najpilniejszy temat, czyli ta skrzynia biegów, ponieważ chłopak zorganizował nam gdzieś tą szperę z MR2, towar deficytowy, ja ją zaklepałem, no ale też chciałbym już zawieźć mu skrzynię, żeby sobie to robił, bo ona nie pasuje też tam jakoś plug and play, coś trzeba tam podtoczyć, coś trzeba przerobić, no ale powiedział, że to zrobi, więc chciałbym mu skrzynię biegów zawieźć, a znowu wyciągać samą skrzynię nie ma sensu, tym bardziej, że będę ten silnik i tak potrzebował wyjąć, żeby go porobić co trzeba. Tu gdzieś muszę zorganizować miejsce na jeszcze jeden silnik. Masakra. Tu by wypadało zdjąć skrzynię, tu muszę zdjąć głowicę, bo głowica jest potrzebna do Mito, bo nigdzie nie mogę takiej dostać, a głowica z tego projektu Mito nie nadaje się do naprawy. To nie chodzi o to, że tam jakieś szkody są, tylko jest tak krzywa, że dostałem informację, że po splanowaniu 0,20 mm nadal jest krzywa. Także no nie ma chyba sensu jej dalej w ogóle ruszać i rozejrzałem się szybko po necie. Nie ma takich głowic za bardzo, no bo są ale bardzo drogie, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaczynają się gdzieś od 2000 zł za jakieś zwłoki, więc tutaj mam głowicę ze 124 i ona ma mały przebieg, więc będzie dużo rzeczy do uratowania, jakieś zawory i tym podobne rzeczy, może prowadnicę, a tą klient i tak chce sprzedać, bo ja będę mu zakładał tamtą, bo będę przecież robił z niego T-Jetta. Tylko że na to też potrzebuję parę godzin, żeby to mądrze rozebrać, części posegregować i tak. Chciałem w przyszłym tygodniu rozpocząć projekt Punto 2 i miało to być ambitnie od poniedziałku, ale ponieważ DSG robi jakieś jeszcze chocki klocki, więc już przełożyłem sobie to na środę. Ale z uwagi na to Mito i Corollę chyba będzie to czwartek. Robi się nieciekawie, jeśli chodzi o terminy. Ogarnę te maile i zabieram się do roboty. Dzisiaj dzień krótszy. Chcę go jakoś tak w miarę spożytkować, żeby tutaj był jakiś progres na warsztacie. Mam dzisiaj małą pomoc w postaci mojego syna. Pomógł mi i rozebraliśmy, w sumie to już go nie ma, rozebraliśmy ten wybuchnięty silnik z Mito. Odzyskałem wszystkie te części, które mi będą potrzebne do odbudowy nowego silnika, czyli ten cały osprzęt, który jest w koło. Tu już jest wywleczony dół, na podstawie którego będę budował nowy silnik, czyli w zasadzie blok z wałem. To jest nam potrzebne z miską olejową. Mieliśmy robić porządki, ale w sumie nie ma kiedy tego zrobić, a muszę zdjąć głowicę z tego silnika do 124, ponieważ ona jest potrzebna właśnie do silnika do Mito. Wiemy sobie, jeden klient sprzeda mojemu drugiemu klientowi, więc tą głowicę teraz będę rozbierał, ściągał na szybko. Cały osprzęt wyląduje w jakichś tam skrzynkach, pojemnikach. Będę go składał trochę później, bo dzisiaj już nie dam rady, bo jeszcze chcę też zdążyć posprzątać ten cały burdel. Także póki co zabieram się za rozbieranie. Muchy. Zobacz, to są muchy. Odleciały i biedne nie mogły wylecieć. Uleje spoko. Bałem się, że się gdzieś woda dostała, on bardzo długo gdzieś stał, co widać, po zielonym nalocie, ale tutaj jest ok. Więc na to teraz pójdzie sobie głowica z T-Jetta tam, plus wałki z Abarta, a ta tutaj głowica z Multiera pojedzie do firmy Jack, żeby wylądować finalnie Alfa Romeo Mito. Teraz to trzeba posegregować, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne, poskładować jakieś skrzynki, pudełka i będzie czekać na swoją kolej. Wysprzątane, ogarnięte. Cieszę się bardzo, że udało mi się rozebrać ten silnik do 124. Cieszę się, że udało się rozebrać ten wybuchnięty silnik z Mito. Ten sobie już wywlokłem, który będę rozbierał w przyszłym tygodniu. Tym się nawet jeszcze zdążyłem przejechać parę razy, coś tam ogarnąć. Ten niestety nic. I tutaj udało mi się zrobić lewą półośkę. Tak więc kończę tą nierówną dzisiejszą walkę i do poniedziałku. Cześć!